Nasz bohater leżał na ziemi, dysząc ciężko. Krople potu ściekały mu po twarzy, a do uszu dochodziło wołanie. Dopiero po chwili oprzytomniał i zorientował się, że jest w dungeonie i leży w kałuży własnej krwi, przebity żelaznymi kolcami pułapki, w której się znajdował. Kompani mężczyzny patrzący na niego z góry byli w potrzasku. Seung-woo pragnął mu pomóc, jednak nie miał na to wystarczającej ilości czasu. Coś podążało tropem drużyny. Popędzany przez resztę, przeprosił Dauna i zaczął uciekać wraz z pozostałymi. Pozostawiony sam sobie w dole Daun zacisnął mocno dłoń na pręcie i szybkim ruchem pozbył się żelastwa tkwiącego w jego ciele. Mężczyzna zgiął się w pół, uciskając ranę na brzuchu. Czuł, jak wykrwawienie przytępia jego zmysły. Daun nie mógł uwierzyć w to, co się dzieje. Wszystko zdawało się być nierealne od samego początku, gdy tylko zostali przywołani do tego koszmarnego świata, czyli niemal miesiąc temu. Był zwykły dzień. Nic nie zapowiadało, że za chwilę jego życie się zmieni i trafi do świata zwanego dungeonem. Idąc w kierunku domu, dostrzegł wiązki błękitnej energii, które jakby wyrosły spod ziemi i otoczyły go szczelnym kokonem, aby następnie przenieść do nieznanej mu lokacji. Nie był w niej sam. Daun powoli wstał z kolan i powiódł wzrokiem po zgromadzonych. Podobnie jak on, obcy nie wiedzieli, co się stało i wszyscy byli zaskoczeni, zdenerwowani, a nawet przerażeni. Zastanawiali się, o co w tym wszystkim chodzi. Niektórzy nawet przypuszczali opcję zbiorowej hipnozy. Ten zbiorowy chaos szybko został przerwany przez śmiech białego królika, który magicznie pojawił się znikąd. Stworzenie w cylindrze przedstawiło się jako przewodnik po grze, do której wszyscy zostali zaproszeni. Podczas objaśniania, o co w ogóle chodzi, jeden ze sfrustrowany mężczyzn uniósł się, twierdząc, że ma to gdzieś i jest spóźniony na bardzo ważną rozmowę o pracę. Facet chwycił stworzenie za frak i uniósł w powietrze, każąc mu się zamknąć i zamówić mu taksówkę. Niewzruszony tym faktem futrzak, cytując rymowankę, nagrodził mężczyznę utratą głowy, pouczając tym samym pozostałych, aby zawsze byli mili wobec swego przewodnika, jeśli cenią swoje życie. Wśród zebranych zapanował strach. Królik zaś radośnie podskakiwał, śmiejąc się ze śmierci mężczyzny, leżącego pod jego stopami i przestrzegając, że tak się właśnie dzieje, jeśli nie przestrzega się zasad. Przewodnik obdarował zebranych ekwipunkiem, a następnie uniósł się w powietrze i oświadczył, że gra właśnie się zaczyna. W rękach oszołomionych ludzi znalazła się różnego rodzaju broń do walki z potworami i do radzenia sobie z pułapkami. Zrozumieli, że zaczyna się ich koszmar. Walka o życie. Jeśli tylko dałeś się rozproszyć, bądź popełniłeś błąd, to ginąłeś. Były nawet chwile, kiedy trzeba było zabić innych uczestników, aby przetrwać. Była to gra o przetrwanie w najczystszym tego słowa znaczeniu. Jednym z typów broni, który otrzymali uczestnicy, były umiejętności, pozwalające na używanie specjalnych supermocy. Nadludzka siła, umiejętności magiczne bądź władanie siłami natury. Wszystko to było możliwe. W większości przypadków uczestnicy otrzymywali umiejętności związane z walką, jednak Daun nie miał tyle szczęścia, co inni. Jego umiejętność specjalna polegała na odtruwaniu mięsa zwierząt, bądź potworów. Była całkowicie bezużyteczna w starciu, przez co Daun często wysłuchiwał całej masy obelg i był traktowany jak niepotrzebny śmieć. Jedynie Seung-woo odnosił się do niego normalnie i okazywał mu wsparcie. W pewnym momencie grupa mężczyzn uciekała przed masywnym głazem, który toczył się prosto na nich. Biały królik lewitował nad nimi, rzucając drobne wskazówki odnośnie pułapek, które kilka chwil po tym, jak o nich wspomniał, aktywowały się i raniły kilku członków grupy. Stojący na czele zgrupowania Seung-woo ostrzegł resztę, aby obserwowali swoje otoczenie i nie zatrzymywali się. Podążający za zgrają Daun zaczynał słabnąć. Obraz rozmazywał mu się ze zmęczenia. Wycieńczony mężczyzna nieświadomie nadepnął na pułapkę, przez co wylądował w dole wyściełanym żelaznymi prętami. Rozbawiony królik zachwycał się efektem aktywowanej pułapki, jednocześnie oświadczając, że prawdopodobieństwo przeżycia zasadzki wynosi 0%. Tymczasem potężny głaz doganiał zebranych nad głębokim dołem, do którego wpadł Daun. Popędzany przez masywny kamień i pozostałych członków drużyny, Seung-woo z bólem serca porzucił bliskiego mu kompana, co złośliwie skomentował podążający za wszystkimi biały królik. Złośliwość, sarkazm, szyderstwo to była ulubiona broń królika. Biały królik przyznaje z zachwytem, że minęło trochę czasu, odkąd ponad 10 ocalałych zdołało dotrzeć do tego miejsca, sugerując, że jest to zasługa Seung-woo. Spoczywający w dole Daun wciąż słyszy głośno i wyraźnie przewodnika, który przedstawia pozostałym uczestnikom ostatniego bossa. W jego dłoni pojawił się miecz,
ale szybko wypuścił go z dłoni i ciężko oddychając, pożegnał się w myślach z Seung-woo i pozostałymi członkami drużyny. W tym samym czasie walka na górze trwała w najlepsze. Chłopak bez ręki odważnie doskoczył do golema i precyzyjnym cięciem pozbawił go życia, sprawiając, że ten rozpadł się na drobne kawałki. Biały Królik pochwalił uczestników walki. Był bardzo zaskoczony faktem, że tak słabi ludzie podołali ostatniemu bossowi. Szczególnie wyróżnił Seung-woo, twierdząc, że pomimo braku ręki stał się wyjątkowo silny. Seung-woo zapytał, czy teraz mogą wrócić do domu, na co przewodnik odparł, że czeka ich kolejny etap. Zarówno on, jak i cała reszta byli zdruzgotani odpowiedzią Królika. Stworzenie przeprosiło uczestników za to, że zapomniało o tym wcześniej wspomnieć i oświadczyło, że jest to dopiero początek gry, twierdząc, że nie byłoby frajdy, gdyby zakończyli zabawę na jednej rundzie. Na twarzach zgromadzonych zagościły przeróżne emocje, zaczynając od przerażenia, kończąc na gniewie. Przewodnik był zdziwiony ich reakcją i stwierdził, że zachowują się jak totalni amatorzy, którzy nigdy wcześniej o nic nie walczyli. Dostrzegając obojętność i brak zapału uczestników, postanowił nagrodzić ich za ukończenie poziomu i posłał w ich stronę żółtą wiązkę, która zaczęła goić wszelkie obrażenia odniesione przez zgromadzonych. Regenerująca energia dotarła również do dołu, w którym spoczywał Daun, więc i jego rany zaczęły się zasklepiać. Ucieszony mężczyzna podniósł się na nogi, dostrzegając, że wrócił do pełni zdrowia. Wtem do jego uszu dotarła informacja o przejściu na kolejny etap. Zaskoczony Daun krzyknął, aby zaznaczyć, że wciąż żyje i aby zabrali go ze sobą, jednak odpowiedziała mu jedynie cisza. Załamany oparł się plecami o ścianę i powoli osunął na ziemię, zastanawiając się, co ma teraz zrobić. Wtem pojawił się komunikat donoszący, że dungeon zostaje zresetowany. Daun zamarł. Momentalnie towarzyszące mu żelazne pręty, które ówcześnie go raniły, zadrżały. Pozostawione przez niego ślady krwi zaczęły znikać, a dziura, przez którą wpadł do pułapki, poczęła się zamykać. Daun zrozumiał, że były to przygotowania pod kolejnych graczy. Zdeterminowany do działania, chwycił za kamień i kiedy tylko zapanowała kompletna ciemność, cisnął nim w górę, sprawiając, że w znajdującej się nad nim kamiennej płycie powstał ubytek. Daun zdołał ponownie aktywować pułapkę, a wpadające do jej wnętrza światło chwilowo go oślepiło. Daun zaczął się zastanawiać, co począć dalej. Nie miał przy sobie żadnej liny, jeśli zaś spróbowałby wspiąć się po ścianie, mogło to zakończyć się ponownym spotkaniem z żelaznymi kolcami. Z rozmyślań wyrwał go głos przewodnika, który zjawił się tylko i wyłącznie dlatego, że pułapka została aktywowana. Zszokowany widokiem Dauna Królik wpadł w furię. Stworzenie złapało się za głowę i gotując się od środka, wyraziło na głos swoje oburzenie faktem, że ten wciąż żyje. Daun zapytał, czy skoro żyje, to czy Królik nie może odesłać go do jego kompanów, na co ten odparł, że jest to skomplikowane i zażądał, aby pokazał mu okno swojego statusu. Gdy okno pojawiło się przed nimi, Królik stwierdził, że dungeon uznał Dauna za zmarłego. Czując przypływ nadziei, Daun zapytał, czy w takim razie nie jest już graczem i czy przewodnik może odesłać go do domu, jednak Królik zaproponował inne rozwiązanie. Gasząc jego wszelkie nadzieje, odparł, że ten powinien tu po prostu umrzeć z głodu, tym samym naprawiając po cichu zaistniały błąd. Daun stwierdził, że to nie fair. Przewodnik przypomniał mu, że jest jedynie klasą produkcyjną, więc tak czy inaczej nie posiada żadnych umiejętności, które mogłyby mu pomóc w wydostaniu się z pułapki. Poza tym cały dungeon został zresetowany, więc jeśli tylko jakimś cudem zdołałby wspiąć się na górę, czeka tam na niego piekło. Biały Królik raz jeszcze zaproponował, aby ten spokojnie umarł z głodu i odleciał. Jednak Daun nie zamierzał go słuchać. Otworzył swój ekwipunek, który był przepełniony jedzeniem, i wydobył z niego wędzone mięso. Daun postanowił, że przetrwa bez względu na wszystko. Mężczyzna najadł się za wszystkie czasy. To było niebo w porównaniu do tego, jak w przeciągu ostatniego miesiąca musiał żyć nieustannie uciekając przed potworami. Pomimo to Daun stwierdził, że nie może tu dłużej zostać. Wpadł więc na pomysł, aby przekopać się na górę. Zaczął kopać, odnajdując w tym przyjemność i frajdę. Jego dłonie były w opłakanym stanie, jednak robił to po to, aby przetrwać. Daun zaczął się zastanawiać, co zrobić z nadmiarem ziemi, aby nie zakopać się żywcem. Wtedy wpadł na pomysł umieszczenia wykopanej ziemi w swoim ekwipunku, a próba zakończyła się powodzeniem. Daun był z siebie zadowolony. W pocie czoła obserwował, ile udało mu się wykopać. Podobało mu się to o wiele bardziej od ciągłego biegania w kółko, aby przetrwać.
Niespodziewanie udało mu się odblokować swoje pierwsze osiągnięcie, tym samym zdobywając nową umiejętność. Momentalnie Daun poczuł się, jakby był w stanie rozerwać cokolwiek tylko zechce. Ale ku jego rozczarowaniu został ekspertem od zbrylania ziemi. Załamany chłopak zaczął się zastanawiać, czy jego przeznaczeniem było nieposiadanie żadnych umiejętności bojowych. Pragnął posiadać takie zdolności jak Seung-woo. Daun uciekł myślami do swego przyjaciela, który próbując go uratować, stracił rękę. Mężczyzna stwierdził, że był jedynie ciężarem i miał nadzieję, że Seung-woo był bezpieczny. Daun postanowił przetestować swoją nową umiejętność. Wypowiedziawszy odpowiednie słowa, jego dłoń rozbłysła delikatnym światłem, zaś ziemia znajdująca się pod nią uformowała się w kulkę. Przewodnik ponownie zjawił się w pułapce, aby skontrolować stan Dauna. Ku jego niezadowoleniu zastał tam potężną dziurę. Biały królik postanowił sprawdzić, co on tam robił, pocieszając się faktem, że Daun tylko marnował energię przed śmiercią. Przewodnik był zaskoczony faktem, jak głęboko sięgała dziura i stwierdził, że przetrwanie nie było jedynie zasługą Seung-woo. Królik leciał przed siebie z nadzieją, że zaraz ujrzy ciało Dauna, jednak zamiast tego dziura stawała się coraz większa i większa. Z czasem po drodze zaczęły się pojawiać również pochodnie, aż w końcu zobaczył pogwizdującego sobie chłopaka z mięsem w dłoni. Zaskoczony Daun przywitał królika, który nie mógł uwierzyć własnym oczom i zaczął wypytywać go, dlaczego ten wciąż żyje. Chwilę po tym dostrzegł za jego plecami wykonane z ziemi łóżko i stolik. Przewodnik zaczął się zastanawiać, od kiedy to pod dungeonem znajdują się takie miejsca. Stało przed nim naprawdę przytulne pomieszczenie. Daun wydobył ze swego ekwipunku grudkę ziemi i zaczął z niej formować coś na kształt talerza z zamiarem podzielenia się posiłkiem ze swym gościem. Królik zaś obserwował go z zażenowaniem. Przewodnik zapytał go, czy nabył jakieś nowe umiejętności, na co ten zareagował wyraźnym zakłopotaniem, ostatecznie zdradzając mu, że nabył moc zbrylania ziemi. Biały królik wybuchł śmiechem i zaczął nabijać się z Dauna, twierdząc, że ma on naprawdę dziwną specjalizację. Mężczyzna zapytał, czy przewodnik zamierza go zabić. Ten zaś odparł, że nie widzi potrzeby brudzenia sobie rąk, ponieważ prędzej czy później Daun i tak umrze. Momentalnie twarz królika się rozpromieniła. Ziemia zaczęła się trząść, a z sufitu spadać fragmenty ziemi. Zadowolony przewodnik oświadczył, że podczas kiedy on siedział tu i bawił się w ziemi, nowi uczestnicy wyczyścili etap pierwszy. Daun zamarł. Był skupiony na kopaniu do tego stopnia, że kompletnie zapomniał o resecie dungeona. Daun zaczął uciekać w stronę pułapki. Przewodnik zaś obserwował go z satysfakcją, nie szczędząc mu złośliwych uwag. Daun upadł. Był przekonany, że to koniec. Jednak ku zaskoczeniu zarówno jego, jak i przewodnika, trzęsienie ziemi ustało. Królik złapał się za głowę, dostrzegając, że to miejsce wcale nie uległo zmianie. Zaskoczony Daun zapytał przewodnika, czy reset dobiegł końca, na co rozłoszczone stworzenie odparło, że nie wie, co się dzieje. Daun zaczął się zastanawiać, czy skoro jest błędem, zasady dungeona przestały go dotyczyć. Powrócił wspomnieniami do momentu, w którym zdobył osiągnięcie. Był graczem, równocześnie nim nie będąc. Z rozmyślań wyrwał go rozsierdzony królik, sugerując, aby ten nie cieszył się zbyt szybko, ponieważ tak czy inaczej skończy martwy. Daun słuchał go z obojętnością, ostatecznie wypalając z zapytaniem, czy przewodnik nie może go zabić, odcinając mu głowę tak samo jak uczynił to z mężczyzną na samym początku. Królik wpadł w wyraźne zakłopotanie, ostatecznie odpowiadając, że jak najbardziej może to uczynić, tylko nie chce sobie ubrudzić rąk. Daun zbył go, udając obojętność. Królik zaś pieklił się, grożąc mu słownie, lecz nie przechodząc do czynów, co nie umknęło uwadze zadowolonego Dauna. Właśnie to chciał osiągnąć Daun. Z niewiadomych mu przyczyn królik nie mógł pozbawić go życia. Do królika zaś zaczęło dochodzić, że spaprał robotę. Przewodnik miał prawo pozbyć się tylko jednego gracza na partię, aby zapanować nad tłumem, więc nie mógł własnoręcznie pozbyć się Dauna. Zestresowane zwierzę zaczęło się zastanawiać nad tym, co się stanie, jeśli mężczyzna zdoła uciec i wyjawi jego błędy przełożonym. Zrozumiał, że będzie skończony. Niczego nieświadomy Daun oświadczył, że idzie się pożywić, raz jeszcze proponując królikowi, że się z nim podzieli. Niczym boski ratunek przewodnika uszkodzona przez reset ściana jaskini zaczęła pękać, ustępując wodnej żyle, która ku uciesze królika zaczęła zalewać korytarz. Daun jednak nie zamierzał się poddawać. Wynurzył się z wody i otworzył swój ekwipunek. Zaczął zatykać szczelinę grudkami ziemi z zamiarem utworzenia potężnego stosu, którym przyblokuje dziurę. Jednak jego starania były daremne. Daun postanowił zmienić koncepcję i wpadł na pomysł zmiany kształtu. Obserwujący to wszystko królik stwierdził, że Daun stracił rozum.
Mimo że woda niemalże zalała cały korytarz, a on sam znalazł się pod jej powierzchnią, nie poddawał się. Udało mu się osiągnąć zamierzony cel i zmienić kształt grudki. Daun stworzył potężną ścianę, dzięki której zatamował wodny wyciek. Przemoczony mężczyzna z trudem łapał oddech. Myślał, że było już po nim. Daun spojrzał podejrzliwie na królika, stwierdzając, że odkąd się pojawił, wszystko zaczęło się psuć. Przewodnik zaś zasugerował mu, że jeśli jest zmęczony, powinien zwyczajnie się poddać i umrzeć. Królik z niezadowoleniem przyjrzał się wytworzonej przez niego ścianie. Taka sztuczka pozostawała poza zasięgiem umiejętności bojowych. W jego ocenie było to bardzo niebezpieczne i Daun musi jak najszybciej zginąć. Daun zawołał królika, aby coś mu pokazać. Ku niezadowoleniu przewodnika było to oczko wodne, mające zapewnić mężczyźnie zapas świeżej wody. Królik zaczął go straszyć, że w wodzie znajduje się cała masa toksyn, po których rozboli go brzuch i dostanie biegunki. Wysłuchując uwag przewodnika, Daun położył dłoń na tafli wody i użył swojej umiejętności oczyszczania, po czym załamując królika stwierdził, że teraz woda nadaje się do picia. Daun wbił wzrok w wodę i zaczął tonąć w rozmyślaniach. Dostrzegając wyraz twarzy mężczyzny, zmarnowany przewodnik zapytał go, co zamierza teraz zrobić, na co ten odparł entuzjastycznie, że skoro mają oczko wodne, potrzebują teraz udekorować wnętrze. Uniósł dłonie i zaczął wytwarzać ścianę z cegieł. Przewodnik był wyraźnie zakłopotany tempem, w jakim powstawała konstrukcja. Daun zaś świetnie się bawił, tworząc fontannę z głową lwa. W ocenie królika wyglądało to jednak jak kot porażony przez błyskawicę. Mężczyzna wetknął dłoń w paszczę uformowanego przez siebie stworzenia i wydobył z niej grudkę ziemi, powodując, że po chwili zaczęła wyciekać z niej woda. Daun objaśnił królikowi działanie fontanny, twierdząc, że śmiało można by ją nazwać perfekcyjnym naukowym projektem stworzonym przez geniusza, jednak ten pozostawał niewzruszony jego dziełem. Daun zasugerował, że takie arcydzieło jest godne nagrodzenia osiągnięciem. Odpowiedź na jego sugestię pojawiła się natychmiastowo. Mężczyzna otrzymał osiągnięcie za ukończenie sadzawki z lwią fontanną. Zarówno on, jak i królik byli zszokowani, że udało mu się go zdobyć za coś takiego. W nagrodę za osiągnięcie od tej pory ryby miały zamieszkiwać oczko wodne. Po chwili zgodnie ze zdobytym osiągnięciem w sadzawce pojawiły się ryby. O ile Daun był w niebo wzięty faktem, że teraz już na pewno nie umrze z głodu, tak przewodnik nie mógł uwierzyć w to, co widzi, pragnąc, aby mężczyzna po prostu padł trupem. Zachwycony Daun stwierdził, że niebo było tak poruszone trudnościami, przez które przeszedł, że postanowiło mu pomóc. Królik zaś przestrzegł go, aby nie robił sobie nadziei. Z pułapki unosił się dym, przyprawiony zapachem pieczonego mięsa. Daun robił grilla, zachwycając się smakowicie wyglądającym mięsem. Przewodnik siedział załamany pod ścianą i, obserwując jego poczynania, nie pozostawiał ich bez nieprzychylnych komentarzy. O ile królik był niepocieszony faktem, że mężczyzna zużywał zasoby świętego dungeona do przyrządzania nędznego kawałka mięsa, Daun był zadowolony, że udało mu się na to wpaść. Mężczyzna zasugerował, że przewodnik musi być głodny, skoro wpadł na pomysł ponownego przyrządzenia mięsa. Królik odparł, że przecież każdy tak robił, dopóki tylko był ogień, twierdząc przy tym, że dzięki temu jedzenie smakuje lepiej. Daun zasugerował przewodnikowi, że jeśli chce, może go opuścić. Ten zaś odpowiedział w nerwach, że nie odejdzie, dopóki nie zobaczy, jak mężczyzna pada trupem. Pomimo niemiłych komentarzy, Daun podziękował przewodnikowi za to, że podzielił się z nim swoim pomysłem. Zaczynał mieć już powoli dość żywienia się w kółko tym samym. Mężczyzna kucnął przy króliku i wyciągnął w jego stronę rękę z mięsem nabitym na patyk, z zamiarem podzielenia się z nim, w podziękowaniu za pomysł. Przewodnik spojrzał na pieczone mięso, od którego aż ślina pociekła mu po brodzie, po czym niespodziewanie wybuchł, twierdząc, że nie zamierza jeść mięsa tak niskiej jakości i kazał mu zjeść to wszystko samemu. Zaskoczony odpowiedzią Daun przeprosił przewodnika, stwierdzając, że zapomniał o tym, że króliki są roślinożerne. Rozzłoszczone zwierzę odparło, że może jeść mięso, ale po prostu nie chce spożywać konkretnie tego. Daun zupełnie jakby tego nie słyszał. Zastanawiał się na głos, co zrobić, skoro nie ma tu trawy, tym samym dokładając cegiełkę do rozsierdzenia królika. Rozjuszony przewodnik groził mu, że poderżnie mu szyję. Napełniwszy swój brzuch, Daun udał się na spoczynek. Biały królik obserwował śpiącego mężczyznę i stwierdził, że jest on najbardziej beztroskim gościem w historii tego dungeona. W pewnym momencie Daun zaczął się niespokojnie wiercić i mówić przez sen. Wypowiadał imię Seong-Woo. Przewodnik zaniepokoił się, ale ostatecznie uznał, że mężczyzna zapadł w głęboki sen, nie przejmując się otaczającym go światem. Królik zatarł łapki.
Doskonale wiedział, że potwory zamieszkujące dungeon były wiecznie głodne. Zaczął się zastanawiać, czy mężczyźnie uda się przetrwać w tej dziurze bez wyjścia. Tymczasem wygłodniałe bestie były już bardzo blisko. Daun wciąż trwał w głębokim śnie, a prowadzony zapachem dzik wtargnął do jego kryjówki. Masywne stworzenie stanęło przed Daunem, prychając. Bestia zaczęła go obwąchiwać i trącać ryjem. W pewnym momencie majaczący mężczyzna niespodziewanie poderwał się i wymierzył stworzeniu cios w ryj, wykrzykując przy tym, że wcale nie jest zły i żeby osoba, z którą rozmawiał we śnie, zjadła wszystko sama. Dopiero po chwili Daun ocknął się i zorientował, że stoi przed nim rogaty dzik. Mężczyzna zaczął zalewać się potem, jednocześnie zastanawiając się, czy przez przypadek wciąż nie śnił. Bestia zaszarżowała na jego łoże, uświadamiając mu, że nie był to sen. Daun podjął desperacką próbę porozumienia się z dzikiem, z nadzieją, że może ten rozumie ludzki głos, oraz przeprosił za to, że podniósł na niego rękę. Stworzenie jednak nie zrozumiało ani słowa. Daun zaczął się zastanawiać, jakim cudem ta przerażająca bestia zdołała się tu dostać, jednocześnie stwierdzając, że te zagrażające życiu sytuacje stają się irytujące. Mężczyzna przypomniał sobie podobną sytuację, kiedy to Seung-woo stanął oko w oko z rogatym dzikiem. Może i bestie były niezwykle silne, jednak nie grzeszyły zbyt wysoką inteligencją. Ich ruchy były proste. Wystarczyło uskoczyć w bok. Daun powrócił do rzeczywistości. Seung-woo wykonałby unik, jednak czy on da radę uczynić to samo? W końcu był jedynie graczem klasy produkcyjnej, nie posiadającej żadnych umiejętności bojowych. Postanowiwszy działać po swojemu, Daun wytworzył ścianę pomiędzy sobą a dzikiem i prędko się na nią wspiął. Bestia rzuciła się na przeszkodę, z łatwością roznosząc ją na kawałki. Nawet jeśli udało mu się zatkać żyłę wodną za pomocą nowych umiejętności, ta sama sztuczka nie zadziała na kolczastą bestię, która według plotek była najsilniejszym drapieżnikiem pierwszego etapu. Dzik wykazywał się niesamowitą siłą i wytrwałością. Najmniejsza pomyłka mogła kosztować Dauna życie. Dzika świnia ponownie zaszarżowała na swoją ofiarę. Nie ustając w walce o przetrwanie, Daun otworzył swój ekwipunek i zaczął konstruować ścianę z dodatkową warstwą. Ku jego zaskoczeniu stworzenie bez problemu zdołało się przez nią przedrzeć. Dzik był o wiele silniejszy niż Daun przypuszczał. Mężczyzna wiedział, że jeśli sytuacja się nie zmieni, w tym tempie żyła wodna znów eksploduje. Rozjuszona świnia demolowała wszystko na swojej drodze, włączając w to pokój Dauna. Ten zaś, zauważywszy, że wszelkie jego wysiłki poszły na marne, nie potrafił stać dłużej bezczynnie. Podczas kiedy kolczasta bestia wąchała gruzy, Daun wytworzył potężny głaz. Mężczyzna chciał potraktować nim swojego przeciwnika, jednak nie posiadał wystarczającej ilości siły, aby móc nim rzucić, w efekcie czego ledwo to przeżył. Kamień wylądował tuż przed nim. Daun został zmuszony do ucieczki. Umykając przed dzikiem, wskoczył na wzniesienie, co wcale nie skończyło się dobrze. Bestia zburzyła przeszkodę. Z ust Dauna trysnęła krew. Mężczyzna upadł na ziemię, rozważając, jak poradzić sobie z przeciwnikiem. Nie miał dokąd uciec. Gdyby tylko mógł schwytać dzika. Momentalnie oczami wyobraźni zobaczył płynące z tego korzyści, będące niekończącą się ilością mięsa. Grillowany brzuch wieprzowy był czymś, o czym śnił. Prowadzony pragnieniem, Daun wytworzył mur. Podobnie jak wcześniej, dzik przebił się przez niego. Jednak ta szarża nie zakończyła się pomyślnie. Za ścianą znajdowało się zagłębienie w ziemi, w które nieświadome niczego zwierzę natychmiast wpadło. Stojący na szczycie wysokiej ściany Daun obserwował to z satysfakcją. Udało mu się ograniczyć ruchliwość rogatej świni. Górując nad dzikiem, oświadczył stworzeniu, że zapłaci swym ciałem za wszystkie szkody, jakie wyrządziło, a następnie pogrzebał je żywcem. Biały królik obserwował całe to zajście z przerażeniem. Nie mógł uwierzyć w to, że Daun był klasą produkcyjną oraz że jego bezużyteczna umiejętność mogła zostać użyta w taki sposób. Był niebezpieczny. Jego dziwna wyobraźnia i kreatywność stanowiły poważne zagrożenie. Średni poziom umiejętności ocalałych, którzy przeszli pierwszy etap, był poziomem 3. Pułap umiejętności wzrasta wraz z częstotliwością użytkowania, a CI, którzy spełniają specjalne warunki, czasami zdobywają nowe umiejętności. Dlatego, aby oczyścić i opuścić etap CI, którzy przeżyli, muszą zawsze szlifować swoje umiejętności. Jednak aby podnieść poziom umiejętności, trzeba narażać swoje życie w boju, co zdecydowanie nie jest rzeczą łatwą do osiągnięcia. Biały królik obserwował Dauna, nie potrafiąc zrozumieć, dlaczego poziom jego umiejętność zbrylania ziemi nie przestawał wzrastać. Mężczyzna nieustannie z niej korzystał, jednak ta umiejętność nie była związana z walką. W
tym samym czasie Daun dokopał się do świni. Zachwycony pochwalił się przewodnikowi swoją zdobyczą. Ten zaś gotował się od środka, rzucając w myślach obelgami w jego stronę. Daun naostrzył noże za pomocą kamienia, aby następnie zabrać się za krojenie dzika. Tnąc go, chłopak mówił sam do siebie, rozplanowując ewentualne użycie swoich umiejętności oczyszczania, na wypadek, gdyby mięso zaczęło się psuć. Obserwujący go przewodnik ostatecznie nie wytrzymał nerwowo i zwrócił mu uwagę na to, że jest strasznie głośny, oraz zapytał, do kogo wciąż mówi. Daun wyjaśnił mu, że od życia w takim miejscu można poczuć się naprawdę samotnie i wtedy człowiek rozmawia sam ze sobą. W tym momencie obydwoje mieli dziwne poczucie koleżeństwa. Z pułapki znów zaczął unosić się smakowity zapach. Daun za pomocą swoich umiejętności wytworzył patelnię. W tym czasie ścięgna dzika zdążyły ładnie wyschnąć. W takim stanie nadawały się idealnie do wykorzystania jako lina. Przyglądający się jego działaniom królik zaczął się zastanawiać, jakie życie prowadził do tej pory. Zadowolony Daun pokazał przewodnikowi tłuszcz, który udało mu się zdobyć, następnie wrzucił kawałek mięsa na patelnię. Mężczyzna przelał ciekły tłuszcz do szklanego naczynia, rozkoszując się intensywnym zapachem. Królik skomentował to z założonymi rękami, że w ten sposób przyciągnie tylko więcej potworów. Daun właśnie na to liczył. Mężczyzna otworzył swój ekwipunek, aby następnie wydobyć z niego żelazne pręty i powbijać je w ziemię. Daun przedstawił królikowi swój plan, jak użyje pułapki, aby polować. Przewodnik nie był przekonany co do skuteczności pomysłu, jednak Daun o to nie dbał. Był przekonany, że od teraz będzie codziennie jeść grillowane mięso. Jak na zawołanie do ich uszu dotarł dźwięk wydawany przez dzika. Ściągnięte przez zapach stworzenie zajrzało w dół z ciekawością, aby następnie skoczyć do dziury. O ile Daun był niezwykle podekscytowany osiągniętym sukcesem i faktem, że nie musi się więcej martwić o to, że zabraknie mu jedzenia, tak królik nie mógł się nadziwić głupocie rogatej świni. Czas mijał. Drzewa zmieniły kolor na pomarańczowy i zaczęły gubić liście. Kolczaste bestie zaś wciąż łapały się w tę samą pułapkę. Daun przygotowywał mięso, zastanawiając się, jak to jest możliwe, że częstotliwość wpadających w pułapkę świń wzrasta. Zaczynał powoli mieć tego dosyć. Miał nadzieję, że jego nowa zdobycz będzie źle smakować, ponieważ przybierał na wadze. Seung-woo zaciskał mocno dłonie na rękojeści zakrwawionych mieczy, ciężko dysząc. Podczas tego starcia niemalże zginął. Mężczyzna przetarł czoło z potu wymieszanego z posoką wroga. Zmartwieni członkowie drużyny przyglądali mu się z troską, pytając, czy wszystko dobrze i czy nie jest ranny. Seung-woo odparł, że jest w porządku, wypytując następnie o stan zdrowia pozostałych. Zaskoczony stosem ciał przeciwników rozgromionych przez Seung-woo w pojedynkę, łucznik potwierdził, że nic im nie jest. Mężczyzna z toporem przeprosił Seung-woo za to, że nie udzielili mu wsparcia, twierdząc, że byli odizolowani, na co ten odparł, że nie ma czym się martwić. Po czym przedstawił zgromadzonym swoją nową umiejętność, którą zyskał dzięki zabiciu 100 dzików. Seung-woo zyskał w nagrodę siłę rogatej świni. Drużyna oniemiała. Umiejętność emanowała z całego ciała i można było aktywować ją na 10 sekund, następnie potrzebowała 100 sekund na odnowienie. Dodatkowo powodowała podwojenie siły i wytrzymałości. Hoyeol stwierdził, że Seung-woo coraz bardziej staje się potworem. Zachwycony łucznik zarzucił analogią, że jego nowa moc jest niczym skrzydła dodane tygrysowi na grzbiet. Niezwykle radował go fakt, że Seung-woo był po ich stronie. Mężczyzna z toporem zaczął przypuszczać, że czas trwania umiejętności wraz z podniesieniem jej poziomu na pewno ulegnie zwiększeniu, jak i oczekiwanie na odnowienie zmaleje. Słysząc to, łucznik złapał Seung-woo w objęcia i tuląc się do niego prosił, aby ten został z nimi już na zawsze. Czułą chwilę przerwał dźwięk, który przykuł uwagę Seung-woo. Mężczyzna zarządził powrót do jaskini. Łucznik zerknął na stos ułożony z ciał dzików i stwierdził ze smutkiem, że jest to lekkie marnotrawstwo. Pozostali podłapali temat, zauważając, że dawno nie jedli mięsa i fakt, że bestie posiadają w sobie toksyny, był niezwykle frustrujący. To była prawda. O ile aż roiło się od całej masy potworów, tak jedzenia było zbyt mało. Głód nie pozwalał im należycie walczyć. Yoon Jin-soo stwierdził, że gdyby tylko Daun tu był, mógłby oczyścić mięso, za co Hoyeol go skarcił. Zakłopotany łucznik zaczął się tłumaczyć, mówiąc, że jedynie myślał o nim jako o kucharzu. Seung-woo przemówił, informując go, że celem nie jest wygranie bitwy, a przetrwanie. Z tej perspektywy klasa bojowa wyróżnia się jako najbardziej istotna pozycja. Niemniej przyjdzie dzień, kiedy nie będą w stanie dłużej walczyć. Seung-woo uświadomił ich, że w takie dni Daun walczył za nich i był najsilniejszą istotą spośród ich wszystkich.
Hoyeol przyznał mu rację, prezentując osełkę, którą Daun niegdyś wykonał. Bez niej ostrza broni członków grupy byłyby tępe, w konsekwencji czego polegliby już dawno temu. Yoon Jin-soo przeprosił, obiecując, że więcej tego nie zrobi. Kończąc na tym, drużyna udała się w stronę jaskini, rozmyślając o ziemniakach, które zjedzą po powrocie i które również kojarzyły im się z Daunem. W tym samym czasie Daun zachwycał się mięsem, które przypiekało się na ogniu. Biały królik był niezwykle niezadowolony z faktu, że ten nie może być choć przez sekundę cicho i wciąż wydaje z siebie dźwięki. Mężczyzna zarzucił mu, że przewodnik nigdy nie zaznał radości smakowania potraw i pouczył go, że reakcja podczas spożywania czegoś pysznego jest najważniejsza. Daun zaczął go podpuszczać, opowiadając mu o tym, jak znakomicie smakuje mięso kolczastego dzika, po rzuceniu na nie oczyszczenia. Twierdził, że nie trzeba go nawet solić. Przewodnik uniósł się, zapewniając, że nie potrzebował tej bezużytecznej informacji, grożąc roześmianemu mężczyźnie, że go zabije. Przekomarzanie przerwało pojawienie się kolejnego dzika. Biały królik nie mógł znieść kretyństwa tych stworzeń. Daun zasugerował, że może ich mózgi się resetują, skoro po każdym resecie od 2 do 3 dzików zeskakuje na dół. Momentalnie przewodnikowi opadła szczęka. Daun uniósł na jego oczach potężną świnię. Królik zaczął się zastanawiać, czy stał się tak silny od codziennego spożywania mięsa. Ten zaś prędko wyprowadził go z błędu, odpowiadając, że to jedynie umiejętność, po czym oświadczył, że zaraz wróci i poprosił go, aby poprzewracał mięso podczas jego nieobecności. Przewodnik zaczął dopytywać o umiejętność. Ku jego niezadowoleniu okazało się, że Daun otrzymał to samo osiągnięcie co Seung-woo, jednak w zupełnie inny sposób. Biały królik siedział pod ścianą załamany, nie dowierzając w to, co usłyszał. Osiągnięcie, które zdobył Daun, było przyznawane jedynie tym, którzy własnoręcznie zdołali zabić aż 100 rogatych dzików. Mężczyzna stwierdził ze spokojem, że wygląda na to, iż liczba kolczastych bestii, które udało mu się schwytać w pułapkę, dobiła do 100. Przewodnik jednak szedł w zaparte, twierdząc, że nad nimi żyje tylko 40 dzików, a wraz z resetem dungeona liczby również się zerują. Daun zauważył, że w takim razie nie dotyczy to jego liczb i zapytał, czy powinno to tak wyglądać. Wkurzony królik odparł, że nie, przy okazji nazywając go błędem. Jednak mężczyzna nic sobie z tego nie robił. Mało tego, zaczął dochodzić do kolejnych wniosków, rozważając, czy dostanie następne osiągnięcie za zabicie kolejnych stworzeń. Była piękna pogoda. Słońce przebijało się przez korony drzew, rzucając na ziemię swe ciepłe promienie. Na jednej z gałęzi przesiadywała wiewiórka posilająca się gnatami z gniazda. Leniwie żując kości, zwierzę przypadkowo wypuściło z łapek szczątki, które wpadły prosto do szczeliny. Stworzenie powoli zajrzało do zagłębienia w ziemi, ostatecznie dając w nie susa. Wiewiórka znalazła się w jaskini oświetlonej pochodniami. Zaczęła ją przemierzać, aż w końcu dotarła do znajdującego się na samym końcu pomieszczenia, gdzie dostrzegła pojedynczą kość spoczywającą na ziemi w samotności. Zwierzę od razu rzuciło się na nią. Po chwili jednak wypuściło gnat z łapek, dostrzegając na skalnym podwyższeniu potężny szkielet. Dni mijały, a rude stworzenie nieustannie odwiedzało jaskinię, odżywiając się znalezionymi w niej szczątkami. Tym razem kości były ułożone w ścieżkę, prowadzącą wprost do miski, wypełnionej kośćmi aż po brzegi. Wiewiórka bez zastanowienia wskoczyła na podwyższenie i skosztowała kości. Były przepyszne. Skupiając się na pałaszowaniu, dopiero po chwili zorientowała się, że nie była tu sama, albowiem miska leżała na śpiącym człowieku. W głowie zwierzęcia pojawiło się przelotne wspomnienie tego, jak starszy wiewiór przestrzegał młode przed ludźmi. Stworzenie zeszło z Dauna, walcząc ze sobą w środku. Strach i łapczywość ścierały się ze sobą, jednak ostatecznie łakomstwo zwyciężyło. Wiewiórka wróciła do miski i zaczęła się obżerać. Daun tylko na to czekał. Mężczyzna miesiącami żył samotnie w jaskini, a teraz w końcu udało mu się spotkać inną żywą istotę. Daun długo się zastanawiał, jak zaprzyjaźnić się z niezwykle ostrożnym stworzeniem. Na jego szczęście zwierzę żywiło się szczątkami. Wiewiórka zorientowała się, że jest obserwowana. Pomimo to nie potrafiła się oderwać od kościstej uczty. Zauroczony słodkim stworzeniem, Daun postanowił podjąć próbę pogłaskania gryzonia. Ku jego zaskoczeniu zwierzęciu spodobał się jego dotyk. Jego ciężkie starania zostały nagrodzone kolejnym osiągnięciem. Daun był zaskoczony. Właśnie został przyjacielem ziemnej wiewiórki. Miał wątpliwości, czy to osiągnięcie było tego warte. Jednak mimo wszystko był wdzięczny za nazwanie go przyjacielem. Daun nadał swojemu kompanowi imię Pokju. Zaskoczony odkrył, że stworzenie go rozumie i wykonuje jego komendy. Oniemiały poprosił zwierzę, aby powiedziało mu,
Jak zdołało dostać się do jaskini, na co wiewiórka zeskoczyła mu z rąk i ruszyła w stronę wyjścia, dając mu znak, aby podążał za nią. Nowy przyjaciel Dauna poprowadził go w stronę tunelu. Mężczyzna był zszokowany nowym odkryciem. Wiewiórka poprowadziła go po korzeniach drzew wprost na powierzchnię. Po raz pierwszy od bardzo dawna ujrzał słońce, które chwilowo go oślepiło. Daun przeczesał palcami trawę. Do jego oczu napłynęły łzy. Był głęboko wzruszony otaczającym go błękitem i chmurami szybującymi po niebie oraz rozciągającą się pod nim łąką. Zaczął zachwycać się prostotą krajobrazu, który w jego odczuciu był niezwykle ciepły i przyjazny. Pozytywne wrażenia jednak szybko zastąpił strach, spowodowany pojawieniem się watachy wilków. Daun skulił się, stwierdzając, że położenie, w którym się znalazł, jest nie fair. Dopiero co zdołał uciec z jaskini. Czy tylko i wyłącznie po to, aby zginąć? Ku jego zaskoczeniu stado ominęło go, prąc przed siebie wprost na owce, niestety poza jednym. Osamotniony wilk skradał się za jego plecami. Daun zaczął uciekać w głąb tunelu, a drapieżnik podążył za nim. Korytarz był wąski, co odbierało możliwość ucieczki. Daun otworzył swój ekwipunek, chcąc wytworzyć ścianę, jednak wilk był o wiele szybszy od napotykanych dotychczas dzików. Zwierzę drasnęło go w policzek, wymijając nic nieznaczącą przeszkodę. Daun był osaczony. Nie pozostało mu nic, poza stawieniem przeciwnikowi czoła. Mężczyzna zacisnął mocno dłonie w pięści i aktywował swoją umiejętność, zwaną siłą rogatego dzika. To tyle, jeśli chodzi o część pierwszą. Skomentuj poniżej część druga, jeśli chcesz, żebym zrobił drugą część. Podziel się też tym filmem ze znajomymi i subskrybuj, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.